Widzieliście to? To jest nóż motylkowy, czy też balisong. Spróbujemy nim dzisiaj nauczyć się kilku trików i zobaczymy, czy będę w stanie posługiwać się nim tak dobrze jak aktorka w tym filmie. Przy okazji spróbujemy porównać nóż za 300 z nożem za 10 zł. Także nauczmy się mojego pierwszego combo. Na początku, jak to bywa z nowymi rzeczami, wszystko wydawało się nieosiągalne i czasochłonne. No ale dobra, znalazłem tego ciekawego kombosa, którego stwierdziłem, że się nauczę. Pierwsze chwile to w ogóle czułem się, jakbym pierwszy raz nóż trzymał w ręce, ale po chwili już zacząłem się oswajać i nie było w sumie tak źle z tymi pierwszymi trikami. No ale żeby wykonać całe combo potrzebujemy 6 trików, a każdy kolejny w sumie był trudniejszy. I teraz, gdy ta cała nauka już jest za mną, przedstawię wam z osobna każdy trik i trochę o nim opowiem. Tylko nie traktujcie tego jako poradnika. Wszystkie filmy, z których korzystałem, będą w opisie. Bardziej doświadczone osoby o wiele lepiej wam to wytłumaczą, a to jest takie moje streszczenie i krótkie omówienie. Jeszcze zanim zaczniemy, często będę używać zwrotu bezpieczna rączka. Chodzi oczywiście o tą, która w momencie przytrzaśnięcia nam palców ich nam nie utnie. To jest nóż treningowy, który tej ostrej krawędzi nie ma, ale i tak warto o tym pamiętać, żeby wyrabiać sobie dobry nawyk. Double rollout, czyli podstawowe otwarcie, które najczęściej widywałem w różnych filmach. Zaczynamy od złapania za bezpieczną rączkę. Następnie otwieramy nóż i gdy ostrze będzie skierowane w górę, obracamy go o 180 stopni. Otwieramy go z powrotem i to jest takie pierwsze podstawowe otwarcie. A jeśli chcemy go zamknąć, robimy dosłownie to samo, tylko w odwrotnej kolejności. Zarzucamy tępą stronę noża na rękę, obracamy go o 180 stopni i zamykamy. Fan flourish. Kolejny podstawowy ruch, który ma dość sporo odmian. Zaczynamy od złapania noża za bezpieczną rączkę. Naszym zadaniem będzie puszczenie drugiej rączki i zakręcenie nożem palcami. Chwyt musi być na tyle swobodny, aby móc nim obracać sobie w dłoni i żeby nam po prostu z niej nie wypadł. Bardzo ważne jest, aby obroty kontrolować dłonią i palcami, a nie całym nadgarstkiem. Chaplin to dosłownie kręcenie nożem na palcu. Otwierając nóż, znów obracamy go o 180 stopni, tak aby wylądował na palcu wskazującym, pomiędzy tępą stroną noża a bezpieczną rączką. Następnie musimy zacząć robić kółka palcem wskazującym. Najlepiej zacząć od robienia takich dużych kółek i stopniowo je po prostu zmniejszać. Jak widzicie, nóż od razu przyspieszył. Twirl. Chodzi tutaj o szybkie i płynne przejścia noża między palcami. Zaczynamy od trzymania noża pomiędzy palcem wskazującym a palcem środkowym. Zarzucamy nóż do siebie, zamieniamy palec wskazujący z serdecznym i kolejny raz zarzucamy go do siebie. I gdy ostrze jest skierowane w górę, wracamy z niebezpieczną rączką i znów zamieniamy ze sobą palec wskazujący z serdecznym. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale to tak naprawdę jeden ruch, który powtarzamy w kółko. Zen rollover. Bardzo przyjemny i przydatny ruch. Teraz zaczynamy od takiego trochę innego chwytu i chodzi tutaj o to, aby bezpieczną rączkę zawinąć sobie wokół kciuka. Jak już będziemy w stanie, łapiemy za nią i otwieramy nóż. Bardzo fajne i bardzo przyjemne. Dobra, tego nie było. Half orbit. Jest to trochę taki odwrotny ruch do tego, co robiliśmy przed chwilą. Zaczynając od zamkniętego noża, bezpieczną rączką na zewnątrz, kolejny raz zarzucamy go na kciuk. I gdy będziemy w stanie, łapiemy za nią, odbijamy nóż i mamy taki odwrotny chwyt. I to było ostatnie otwarcie potrzebne nam do nauczenia się pierwszego kombosa. Jednak cofnijmy się trochę. Początki nie były takie kolorowe, ale bardzo szybko wkręciłem się w naukę. Wkręciłem się na tyle mocno, że tym nożem zacząłem po prostu machać gdzie tylko mogłem. I próbowałem. Każdy ruch z osobna, próba za próbą. Ale wiecie co? Przypomniała mi się pewna scena z filmu. Dokładnie ta. Cały czas sobie myślałem o tym, że to raczej nie są noże stworzone do rzucania. Więc nie pozostało mi nic innego, jak kupić zwyczajnego ostrego motylka i to sprawdzić. Pierwszy rzut to w ogóle jakiś żart, to nawet nie było blisko wbicia. I ciągle miałem w głowie jedną myśl, że to jak proszenie baletnicy o breakdance. Aż tu nagle udało się. Nice. Bił się skubaniec. Byłem świadomy tego, że jest to możliwe. Ale i tak byłem ciekaw, jak w praktyce to będzie wyglądać. No bo taki jednak motylkowy nóż, nie wiem, przynajmniej mi nie kojarzy się z takim nożem przystosowanym do rzucania. Przez to, że, no wiecie, rozkłada się i w ogóle. Ale jak widać... Jednak wróćmy do celu odcinka. Po kilkunastu godzinach prób w końcu czułem, że każdy element z osobna opanowałem na tyle, że mogę spróbować połączyć to w jeden płynny ruch.
Na początku skupiłem się na tych przejściach pomiędzy trikami, żeby fajnie mi się je łączyło. Następnie jak już ogarniałem te łączenia osobno, to stwierdziłem, że nie będę od razu próbować całego kombosa, tylko podzielę sobie go na pół. No i zacząłem ćwiczyć pierwszą połowę, która w sumie sprawiała mi chyba więcej problemu niż ta końcówka. Ale gdy już sobie wypracowałem ten ruch, to później dopracowałem końcówkę. Ten ostatni kończący ruch, ten half orbit, to po prostu często rujnował mi moje marzenie o kombosie. Myślę, że po 3-4 godzinach wyszła mi taka pierwsza, fajniejsza próba, ale stwierdziłem, że chcę ją poprawić, bo to nie było to. To musiało wyjść, tak wiecie, perfekcyjnie. No i bawiłem się dalej. W sumie nie nudziło mnie to. O dziwo to dawało mi tyle fanu, że ciężko było mi się od tego oderwać. No i w końcu się udała taka pierwsza próba, z której byłem serio zadowolony. Jest! To mi się podobało. Teraz tylko drugim nożem. Może do jakiegoś perfekcyjnego nożownika mi jeszcze trochę brakuje, ale mój cel jest wykonany, ja jestem zadowolony i to chyba jest najważniejsze. Oczywiście spróbowałem to również powtórzyć tym tańszym nożem. Tańszym to w sumie mało powiedziane, bo 300 a 10 zł to dość spora różnica. I powiem wam szczerze, że czuć różnicę, ale czy ta różnica jest warta 300? Uważam, że jeśli ktoś chce zaczynać, to ten nóż za 10 zł jest serio super opcją. Ale dla osoby, która poświęca na ten nóż więcej czasu, no to nie oszukujmy się, że ten droższy nóż jest lepszym wyborem. Jakość wykonania i to, jak on po prostu płynnie chodzi, jest to warte swoich pieniędzy. Ale jeszcze większą wartość ma dla mnie wasza pomoc. Także będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie suba, lajka, czy co tam chcecie. Nie wiem, możecie mi napisać jakiś komentarz, nie wiem, na przykład czemu siedzę na monocyklu. Ale to po prostu do następnego odcinka. Także dziękuję za uwagę i do następnego.